No proszę, ale dzisiaj chrząszcza mamy do prezentacji. Amerykańsko, taki można powiedzieć trochę austriacko-szwajcarski rzezimieszek. Jeep Grand Cherokee, generacja WJ, rocznik 2004, także można powiedzieć ostatni wypust Polift, chociaż ten egzemplarz wyprodukowano w 2004 roku, a zarejestrowano dopiero w 2005 w grudniu. Amerykański rzezimieszek, bo Jeep, ale pochodzi auto z rynku europejskiego, ze Szwajcarii. Powiedziałem jeszcze, że austriacki rzezimieszek też troszeczkę, bo ta maszyna wyprodukowana była też w Europie, w Austrii, w Graz. Kurczę, panie, w fabryce Steyr. Także taki Grand spokojnie z G-klasą mógłby sobie pionę zbijać. Wersja Overland, także najbardziej terenowa wersja Grand Cherokee, bardzo bogato wyposażona. I żeby tego było mało, mamy tutaj najmocniejszy silnik, jaki oferowany był w Grand Cherokee WJ 4.7 V8 HO wersja, ale to później wam wytłumaczę. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, troszkę wam o niej poopowiadam, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Jest ona na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. No jeśli ktoś tutaj zmartwiłby się, że V8 jest pod maską i będzie dużo palić, spokojnie, jest tutaj instalacja gazowa. Kurczę, jest to szczerze mówiąc ciężki dla mnie temat do zaprezentowania. Po raz pierwszy, w ogóle pierwszy raz ever mam do czynienia z Grand Cherokee, ale postaram się. Więc ten egzemplarz, jako iż jest z 2004 roku, no to jest to Polift. Zmieniono tutaj kilka rzeczy, no chyba najbardziej tak po przodzie, z zewnątrz widać, że jest to polifcik, szczególnie po grillu. Jest on troszeczkę mniejszy, taki jakby węższy i po prostu wkładany, a w przedlifcie bodajże jak widziałem to jest trochę szerzej i jest on jakby, no są otwory po prostu w tym elemencie takim czarnym. Zderzak też trochę się różni. Tutaj proszę, światła przeciwmgłowe, tak to wygląda. Wszystkie właściwie tutaj wloty są prawdziwe, nie ma tutaj fejków. Jest to taka prawdziwy samochód, prawdziwo motoryzacja. Chociaż skoro mamy tutaj instalację LPG, no to też niektórzy powiedzą, że nie ma tutaj szacunku dla silnika. A specjaliści i eksperci działu komentarzy. Wersje wyposażenia. Podstawowy taki Grand Cherokee był w wersji Laredo. Bardzo łatwo go poznać po tym, iż wszystkie elementy tutaj na dole ze zderzakami włącznie są po prostu czarne, takie plastikowe, nie lakierowane. Potem widziałem jeszcze była wersja Limited, no to już taka lepsza, bogatsza, luksusowa. No i Overland, coś mi się też obiło uszy o jakichś wersjach limitowanych, czy też wersji Sport. Właściciel ten samochód już dawał na jakąś grupę jeepiarzy, że jest na sprzedaż i jak znalazły się jakieś osoby, które pisały, że to nie jest Overland, bo nie ma tutaj znaczka. No nie wiem, widocznie został ściągnięty, tak samo jak nie ma tutaj przykładowo takiej listwy na dole, pod którą w tych grandach zbiera się woda i po prostu zaczyna nam grand gnić. Ale zobaczcie, gdy zajrzymy do środka, no to od razu po tapicerce poznamy, że właśnie to jest Overland, taka charakterystyczna, nie ma tutaj pełnej skóry, tylko skórka i zamsz, szare. Do tego drewniane wstawki, generalnie w środku jest przytulnie, no o wyposażeniu to sobie pogadamy później. Pamiętajmy też, że samochody mają swój indywidualny numer VIN. Wow, ja pierniczę, ten Grand też go ma i można go rozkodować. Wychodzi właśnie po winie, że jest to Overland. No wiecie, wolę rozwinąć ten temat, żeby nie było wątpliwości z tą wersją. Dodatkowo co? Overland, no to mamy tutaj wały z podwójnymi krzyżakami. No już tam nie będziemy przecież pod spód zaglądać, jest mokro. Takie oto felgi. Są one właśnie charakterystyczne dla Overlanda. 17 cali, rozmiar opon 235×65. Zawieszenie mamy tutaj tradycyjne, żadnej pneumatyki, napęd oczywiście na wszystkie koła. Znaczy, czy takie oczywiste? Podobno wychodziły Grand Cherokee z napędem tylko na tył, ale myślę, że wtedy one w ogóle nie miały sensu. Jeśli jesteśmy już przy napędzie, czy też zawieszeniu, no warto oczywiście o tym wspomnieć, że ten wóz radzi sobie bardzo fajnie w terenie, ale nie jest on oparty na ramie. No wiecie, jak ja się na grandach nie znam, a wiem, że Amerykanie potrafią swoje oldschoolowe rozwiązania klepać naprawdę długo, no to myślałem, że tutaj jest rama, ale tutaj właściwie mi powiedział, że broń Boże tak nie powiedzieć, bo jeepiarze się obrażą, wkurzą i będą wyzywać za to. Znaczy fanboye, bo normalny to po prostu poprawił. Proszę, też mamy tutaj jakieś chromy. Jeśli chcecie sobie kupić Grand Cherokee WJ i oglądacie ogłoszenia, no to myślę, że
że powinno Was zaciekawić to, jakie są różnice pomiędzy wersją europejską a amerykańską. Przykładowo, w europejskiej mamy tutaj kierunkowskazy w błotniku. Antena w Europejczyku jest wtopiona w jedną z szyb, w amerykańcu jest wystająca w którymś z błotniku, chyba prawym. Oczywiście inne światła, Europejczyk jest troszeczkę sztywniejszy. Grand ze Stanów Zjednoczonych nie ma na przykład zaczepów do holowania po drogach. Oczywiście licznik jest tutaj w kilometrach na godzinę. I w Europejczyku są elektrycznie składane lusterka. Działa? Działa. Tutaj jeszcze z takich informacji na haku prawie 3,5 tony. No i te grandziki potrafiły sobie podgnić. Ale taki oto szwajcarski rzezimierzyk, no to tutaj naprawdę stan blacharski tego samochodu jest mega ładny. Oczywiście są jakieś delikatne tam ślady użytkowania, ale Granda, jak ktoś ogląda, jak ktoś jest specjalistą, otwiera sobie tutaj drzwi i patrzy na to miejsce. Tutaj jest wszystko oryginalne. W ogóle ten samochód nie uczestniczył w żadnej kolizji, jest w pełni oryginalny i tutaj nie ma żadnej rdzy. Co ciekawe, jeśli ktoś by się spotkał z Grandem, w którym coś by tutaj było przerdzewiałe, byłaby dziurka i zobaczyłby pod spodem piankę. To nie jest to żadna rzeźba. Podobno jest tutaj właśnie pod blachą pianka, by wygłuszyć trochę auto. Pewnie tutaj chodzi o to, żeby te kamyczki po prostu jak się odbijają w tym samochodzie, no żeby trochę były takie bardziej to wszystko odizolowane. A, widzicie, jaki u Petrolheada informacyjki dziwne? Myślę, że jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, ten samochód wygląda naprawdę bardzo ładnie, ale według mnie akurat jak jest czarny, tak mrocznie, szczególnie jak tutaj odpali się ten silnik, jak słychać tą V8, taki, kurczę, jakby ktoś gdzieś jechał i miał komuś zrobić krzywdę. Ciekawe, bo w ADAC jest napisane, że pojemność bagażnika wynosi tutaj 1100 litrów i nie wiem, akurat w tym samochodzie chyba to jest liczone do sufitu tutaj z tyłu. Jak się złoży fotele, no to ponad 2000 litrów do sufitu. Nie wiem, czy tutaj była jakaś półeczka, chyba tutaj mogła być, tutaj akurat nie ma. Proszę bardzo, gaziutek pod spodem. Gaziutek zamontowany był w Dretanie pod Szczecinem w Tanowie, bardzo polecam. Tutaj gadać o bagażniku, kawał kufra zamykamy. Nawet taki przytulny ten samochód, muszę przyznać, chociaż czy dźwięk będzie na przykład przytulny? No, taki kurczę wiecie. Aż tak super miękki nie jest, ale z drugiej strony przesadnie surowy również. Tutaj chyba miękki plastik, tutaj twardy plastik, drewienko, proszę bardzo, troszeczkę ordynarne te wszystkie tutaj przyciski są w tym samochodzie. Amerykaniec, no. Wiecie, ja też mam przecież Amerykańca, Tesla Model 3, lubię amerykańską motoryzację. No i te tapicerki, skórka z zamszem, kanapidło. Oczywiście jest tutaj mega miękkie. Mam 198 cm wzrostu. Ten fotel wyregulowany jest pode mnie. No i jak widać, ledwo, bo ledwo, ale mieszczę się tutaj za sobą. Troszeczkę może gdybym fotel podsunął do przodu, taki rozwalony tutaj jechał. Wiecie, no amerykański samochód, no to tak trzeba jechać po prostu. Jakbym przyjął pozycję rajdowca za kierownicą, myślę, że bym tutaj się zmieścił na głowę. Dosłownie delikatnie muszę się tu schylić. Nie, no jest sporo miejsca. Jeśli mowa o feature'ach, wiele ich tutaj z tyłu nie ma. No elektryczne okna, tutaj jakieś tam gazetkę można sobie wrzucić i tutaj mamy, o, listek jeszcze, uchwyty na kubki. Tutaj jakieś czujniki, cholera wie co to jest. Okno dachowe, no i przestrzeń pasażerska z przodu. Jest po amerykańsku, jest tak konkretnie można powiedzieć. O, proszę, perspektywa z oczu kierowcy. Tak fajnie nawet, przytulnie. Jak ktoś wygodnie się lubi offroad, no to myślę, że to jest samochód właśnie dla niego. O, tak konkretnie już tutaj. Kurczę, aż ręka sama się w pięść układa. Ja mówiłem, ten samochód taki by też pasował dla jakiegoś takiego złego charakteru. Już nie chcę mówić, ale taki jakby rydwan w pierdol. Fotele elektrycznie regulowane, z pamięcią. Tutaj kierownica, skóra perforowana oraz drewno. Tutaj kurczę, solidność. Zamykamy. No i jeszcze raz perspektywa z oczu kierowcy. Proszę bardzo, tak to wygląda. I tak z przodu mieści się 2-metrowy Petrolhead. Szczerze, ten fotel mógłby iść troszeczkę w dół. Jak mi tutaj właściciel mówił, regulacja ja słyszę, że działa. O, widzicie, do przodu, do tyłu, ale na przykład podnoszenie pracuje, ale coś nie chce. No trzeba było popatrzeć po prostu, w tym fotelu wszystko działa, ale jak widzę jest on teraz obniżony na maksa, no i poziom tutaj tych foteli jest podobny. Wyższa pozycja za kierownicą. O, jakbym tutaj sobie pozycję przyjął na poprawnisia, no to zobaczcie, i się jeszcze wyprostował.
No to tak tutaj wygląda, kurczę pieczone, no ciekawe. To odpalimy sobie maszynę, tak wygląda kluczyk Jeep. O, amerykańskie dźwięki. Tutaj pstryczek elektryczek od gaziutka, już słyszałem, cyknęło. Zaraz tutaj włączy się. Ja ten samochód cały się aż buja, nie wiem czy to będzie teraz widać. Niesamowite. A patrzcie, jeśli Europejczyk jest sztywniejszy, to co tutaj musi się dziać w egzemplarzu ze Stanów Zjednoczonych? Normalnie trzeba otwierać szyby i ręce wyciągać, żeby się auto nie wywróciło na bok. Kierownica, no to już widzieliście, multifunkcyjna, tempomat, manetki. Kierownica regulowana jest, o, tutaj taką wajchą, ale chyba w jednej płaszczyźnie tylko. Liczniki, białe tarcze, elegancko. O. 230 km na godzinę na prędkościomierzu, pełno tutaj mamy wskazań, czy to od płynu chłodniczego, czy, no nie wiem, temperatura oleju. Deska rozdzielcza, miękko, 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 podłucha powietrzna i tutaj już na dole jest twardo. Generalnie z trzeszczących rzeczy, no to ten tunel tutaj na dole jest troszkę, potrafi coś się tam odzywać, ale jak się jedzie, ogólnie jest spoko. Napęd, proszę, Quadra Drive, tu hashtag offroad, tu hashtag brak trochę kontroli, bo jednak manualnej skrzyni biegów tutaj nie było, ale fajnie, że mamy chociaż tutaj 5-stopniowy automat, nie 4, tutaj jest overdrive, czyli nadbieg. Ale zbliżonko zrobiłem tutaj, proszę, na kurek radości. Oczywiście, że kurek radości. Jak jeździmy taką V8, a ona trochę pali, no tutaj dokumentu już nie będziemy zaglądać, ale tam jest schowek, podłokietnik jest miękki. Tu u góry jest komputer pokładowy. Jeśli mamy takie zużycie paliwa, no to jest raczej weselej, jak LPG sobie zatankujemy do takiego samochodu, a nie benzynę. O, komputer pokładowy, no to tutaj proszę bardzo, język. Takie różne są tutaj ustawienia. Kiedyś starym Voyagerem jechałem, pamiętam, było identycznie. Olej wymieniamy tutaj co 7-8 tysięcy kilometrów. No i tutaj jeszcze, proszę bardzo, klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna, podgrzewane fotele. Podobno w mało którym Grand Cherokee WJ one działają. Tutaj jak najbardziej jest przyjemnie. Proszę, auto, to tak niby to wszystko jak manualne, ale nie, automatyczne to jest klima, no co? No i Radego tutaj Szwajcar sobie takie oto włożył, Kenwoodzika. Ciekawe jest tutaj po polsku nawet. Taki Szwajcar, taki świntuszek widzę troszeczkę był, bo tutaj średnio to jest dopasowane, ale to jest kwestia panelu po prostu. Jeszcze może do schowka. No, twardo nam opada, jest twardo wykończony, ale podświetlony, średniej wielkości. Gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. Ale się rozgadałem o tym samochodzie. To jeszcze muszę poopowiadać trochę. O, na amortyzatorku 4,7 litra. Proszę, high output. Odpust, to się mówi odpust. High output. V8 4,7 litra wychodziły tutaj w różnych mocach w tych grandach, chyba od 220 koni, potem było 220 kilka, coś takiego. No tutaj 258 koni mechanicznych oraz 425 Nm. Topowy silnik w Wujocie, tak jak wspomniałem, 5-stopniowa automatyczna skrzynia biegów. Olej co ile zmieniać, no to wam mówiłem. Jakby ktoś pisał, że te silniki potrafią na przykład, nie wiem, paneweczka się przekręcić, albo coś się tam, przegrzeje, zabrakło mi słowa, to raczej kwestia użytkowania. Wiecie, jeśli ktoś takim samochodem jeździ normalnie, nic tutaj się nie stanie, ale jeśli na przykład wjedziemy w teren, ostro tutaj dajemy gazu, chcemy wyjechać, no nie wiem, wszystko nam tutaj się ubłoci i chłodzenie będzie niewydolne, to faktycznie jeśli wpierniczymy się w bagno, no to nie możemy aż tak przesadzać, ale panie, dziś jak na próbę autostradową skoczymy, na próbie autostradowej zawsze chłodzenie jest bardzo dobre. No i może, no nie wiem, przejdźmy do osiągów, zamkniemy. Producent deklaruje, że przyspieszenie do pierwszej setki powinno tutaj wynosić 8,3 sekundy. Ok, 258 koni mechanicznych, ale ten wóz na pusto jakoś powinien ważyć 2 tony i 69 kg.
Dodatkowo napęd raczej zaprojektowany w teren, no nie najszybsza skrzynia biegów, prędkość maksymalna 206 km na godzinę. Ciekawe, czy to jest kagańczyk akurat taki dziwny, że 206 km na godzinę, czy po prostu no już fizyka nie pozwala nam szybciej się rozpędzić. No myślę, że trzeba to zweryfikować. Wydeszek został tutaj dziabnięty, jeszcze nawet przez Szwajcara. Cóż to za jakiś taki mało poprawny Szwajcar. Także przed wylotem na autostradę zróbmy sobie mały soundcheck. No V8 tutaj furczy, ale też jaki tutaj jest z tyłu syk! Ciekawe. No dobra, na razie pojedziemy sobie na gaziutku. Pojedziemy tak, jak w sumie się powinno. Że tak ogólnie to na gazie, a na jakieś takie specjalne okazje, jak na przykład pomiar 100-200 albo VMAX, no to można sobie benzynkę zapodać. Niecałe 14 litrów, jak ja tutaj jechałem sobie przez niemieckie wioski i krajówki. Szczerze, nie śpieszyłem się, jechałem dość spokojnie, no trochę ten samochód wciąga. Reset. No i dobra. Myślę, że możemy jechać. W ogóle, zobaczcie. Ten samochód jest strasznie bezpośredni. Dosłownie muśnięcie i zaraz tutaj wyrywa nas do przodu. Znaczy wbija nas w fotel, a auto wyrywa do przodu. Dobra, mam nadzieję, że wszystko działa i tak dalej. No dobra. No to takie depnięcie tutaj porządkowe. Ole, długi ten bieg tutaj jest. Powinien być troszeczkę krótszy. Przyzwyczajony jestem do europejskich samochodów, to one cykają tak tymi biegami, a tutaj... Dobra. Ole, tutaj przy tych prędkościach no skręca się. Kurczę. Ciekawe, jadąc tak szybciej, no to powiem wam, trzeba tutaj uważać troszeczkę. Zawieszenie nie jest aż tak super miękkie, ale na oponach tu się bardzo bujamy. Teraz overdrive nam się włączył, nadbieg. To taki prezent od samochodu, jak jedziemy spokojnie. Muszę przyznać, że są niskie prędkości obrotowe, bo 160 teraz. Czekajcie, przyspieszę. O, teraz 160. No i jeszcze mamy tutaj nadbieg. Teraz jedziemy pod wiatr, no to ja tutaj się nie spinam. No 160, niecałe 3000 obrotów, tak kurczę, 2796. Oczywiście nadbieg włącza się nam tutaj, jak jedziemy płynnie. No, ciekawe. No dobra, tutaj sobie odpuścimy. Depniemy na odcinku specjalnym. Wiecie, ja tutaj też chcę ostrożnie jechać tym samochodem, ponieważ no nie do prób autostradowych jest on stworzony, chociaż Grand Cherokee z najmocniejszą V8 pod maską. Średnie spalanie 35,6. Ale fajnie ta perspektywa tutaj musi wyglądać. Dobrze się tym autem jedzie. No ale dobra. No i tutaj sobie depnijmy. No jest pod wiatrzychą. 100-200. O ile uda nam się zmierzyć, no to wracając. Ale patrzcie, 190 to pod ostre wiatrzysko takim klunkrem. Tutaj odpuszczę. W ogóle zwróciłem też uwagę na naklejkę, żeby uważać, bo wysokie ryzyko dachowania jest tutaj. No i dobra.
Odpuśćmy. 207 km na godzinę według GPS-u. Ja pierniczę, jak zawrócimy, może i bujniemy się jeszcze troszeczkę szybciej. Ciekawe. Ale też zauważyłem, że chyba tutaj jest jakiś taki czujnik, jak jedziemy za szybko, no to nam tutaj autko podpłakuje pik, 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 pyka. Jak jadę spokojniej, tego nie ma. Żadna kontrolka przecież się tutaj nie... A może tutaj coś jest ustawione. Średnie zużycie paliwa 34,1. Nie no, ale zawrócimy sobie, no to już na benzynce trzeba będzie pocisnąć. Ale patrzcie, 207 km na godzinę już było. Jest trochę głośniej w tym samochodzie przy takich prędkościach, no ale kurczę, pieczony. No, coś innego, fajnie. Ma klimat ten samochodzik. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja siedzę sobie tutaj w fotelu równo, ale kierownica nie jest idealnie tak po środku w osi fotela. Tak troszeczkę jakby z boku trzeba ją trzymać, ale nie ma co się tym przejmować. To nawet w takich samochodach, nie wiem, bodajże w Lamborghini albo w którymś Ferrari nawet tak było. W Opelu Corsa A chyba też tak jest. No dobra, to zawrotka. Oczywiście zrobić sobie tutaj trzeba sound check. Proszę bardzo. Z dwóch stron. No, mroczny ten samochód jest. Kurczę pieczone. Idź da. No, ale bardziej tutaj taki ryk i syk jednocześnie słychać. Znaczy nie bardziej syk, tylko tak 50/50. No i tutaj na zakrętach uważam, bo oczywiście jeśli mowa o prowadzeniu, no to nie ma luzów w układzie kierowniczym, ale bujamy się na tych oponach o wysokim profilu po prostu, no. Ale jest za to wygodnie. Taki bulwarowiec. Ale mimo wszystko jest pewniej, szczególnie gdy wjedziemy w jakiś wertep, w jakąś dziurę, jest pewniej niż w terenówce, którą byśmy jechali na ramie. Terenówki oparte na ramie, nie wiem, ja się aż tak na tym nie znam, jak to tam w terenie wypada w porównaniu, ale jak tak się jedzie na normalnej drodze, o, paliwko, a nie, jadę przecież na gazie, a dobra, przechylił się po prostu tam, wiecie, ten pływak. Jeśli wjedziemy w dziurę autem, które jest oparte na ramie, to po prostu to jest tak, jakby szedł sobie jakiś człowiek i się ciągle potykał, ale się nie wywracał, nie? To jest takie ciekawe. Tutaj sobie włączymy benzynkę, tam są jakieś roboty drogowe, no ale zobaczymy, może zdążymy zmierzyć 100-200. No i teraz z wiatrem w dupkę w dodatku jest. Dobra. A, niepotrzebnie zjechałem. I pyk. Nie musimy hamować. No tutaj jakiś jest ogranicznik pika. Dobra, włączymy jeszcze raz na benzynkę. Nie, tutaj będzie jakieś ograniczenie zaraz. Później spróbujemy jeszcze raz. No dobra, to tutaj ponownie można próbować. No trudno, tutaj będzie trochę z górki te 100-200. Ale wiecie, w tym samochodzie to tak just for fun bardziej. Może nawet jakieś przeliczenie zrobię z Raceboxa. No ale to jest dziad taki. Dobra, zjeżdżamy. 27,84, ale minus 0,9%, to nie tak źle. Nie, i mamy tutaj kagańczyk. 208 km na godzinę i bardzo, bardzo nieładny kagańczyk, tak brutalnie odcina nam takie coś takiego. Ja pierniczę, potrafi zaskoczyć. Deptamy sobie 200, chcemy 210, a to nagle odcięcie. Ale i tak bardzo ładnie. Ja pierniczę w ogóle. Taka szalona próba autostradowa. No i dobra, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały film, ten cały pakiet petrolheadowy w postaci właśnie wycieczki za granicę, pomiarów Raceboxem, prezentacji i tak dalej, soundchecku,
Było to coś niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.